Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Witajcie na kanale Biegam po wsi. Dzisiaj jesteśmy dzięki uprzejmości Artura z kanału Urbex Chorzów w takim opuszczonym domu. Próbuję go zamknąć, ale To wyważone jest coś, nie? Jakiś alarm był po prostu. Miałem jakiś taki alarm, powiem ci. spróbuję. Włączyłam go. Tak? Ojej, żeby nie zaczął działać nagle. Nie Jak się działa, otworzy ale drzwi. wyłączę. Zobaczcie, tutaj mamy już na samym wstępie taki przedpokój. W tym przedpokoju mamy taką troszeczkę kuchnię, jakby zaadoptowany przedpokój na kuchnię. Mam dosyć tutaj mokro, ale nie widzę na ścianie mokrego, więc najprawdopodobniej przecieka piwnica. Zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj mamy taką wieżyczkę. Zobaczcie, kto nie miał takiej wieżyczki JVC, słuchajcie, to jest wieżyczka. Bardzo ładnie wygląda, naprawdę kawał dobrego sprzętu. I tutaj taka szklaneczka, zobaczcie, ta szklaneczka. Ta szklaneczka, jak się nalewa, to chyba pani się rozbiera, tak mi się coś wydaje. Myślisz? Tak, to jest tak, że się nalewa i wtedy jak ta woda już jest na takim poziomie, to rozbiera się ta pani po prostu. Tak to wygląda. Ale wiesz co, to mnie fascynuje, ponieważ wiesz co to jest ta miska, co mi przypomina? Co ci przypomina? Te takie miski z tych takich stolików, jak szedłeś do lekarza, że wrzucali tutaj takie metalowe i wrzucali do tych Tak. misek te na przykład zużyte szpatułki. Tak, wiem, o co chodzi. Coś takiego faktycznie mogło to by być. Dokładnie mogłoby takie coś to być. No te drzwi się otwierają, będą nas straszyć. No trudno, będziemy musieli jakoś się do tego przyzwyczaić. W każdym razie w żadnym z takich domów nie jesteśmy za długo, żeby no nie przeszkadzać po prostu. Tutaj mamy taki krzyżyk nad drzwiami, bardzo fajny. I wejdziemy od razu sobie do tego pokoju tutaj naprzeciwko. Wejdźmy sobie tutaj. Mamy piękną, białą meblościankę. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Ja już wiem dlaczego bo mi się częsie ten statyw mi się częsie. Dlatego tak to jest. On jest wyrobiony. Ale zobaczcie sobie na ten pokój. Jak on wygląda. To jest coś nieprawdopodobnego. Tutaj już pieca nie ma, jak zauważyliście. Ale jest stół, jest piękne lustro i zegar, do którego za chwilę podejdziemy i wam pokażę go. Ale najpierw wejdźmy sobie tutaj. Zobaczcie jaki dywan. Bardzo fajny dywan. Stolik z takim obrusikiem i zakryte tutaj jest taką zasłonami po prostu. No i tu mamy święte religijne obrazki. Bardzo ładne tutaj jest takie, zobaczcie jakie to ładne. Bardzo ładne to jest. Takie dzbanuszki. No coś pięknego. Bardzo ładnie to wygląda. I kolejny ten taki troszkę zniszczony, ale bardzo ładny dzbanuszek. No i tu taki ręczniczek. Słuchajcie, ten ręczniczek, jak tak się zbliżę, on jeszcze pachnie praniem. Tutaj książki. Mamy biblioteczkę. I w tej biblioteczce mamy różne książki, które tutaj czytano. Zobaczcie jak to wygląda. Może znacie te pozycje książkowe. Tak chcę wam pokazać. Dużo Montgomery jest. Emilka. Irlandzki romans. Tutaj jakiś fatalny dzień. Tutaj mam Wojnę domową, filmowy hit w wydaniu. No takie Trzej muszkieterowie tam są, jak widzę. No takie książki, bardzo fajnie. No i tutaj taki piękny stolik
taki okrągły. Często mamy do czynienia z takimi, w takich miejscach z takimi okrągłymi stolikami. Niektóre naprawdę są świetnie zachowane. Tutaj mamy mnóstwo... O! Tutaj już wiem, dlaczego tu jest tak mokro. Tutaj cały sufit jest pokryty wodą. Ona po prostu kapie, ta woda, tylko dzisiaj jest mróz, dlatego ona jest trochę zamrożona. Także cały ten dom, on po prostu jest zalewany przez wodę. Podejdźmy sobie tutaj do tego zegara, który jest naprawdę pięknym zegarem. Zobaczmy sobie tutaj, jak to wygląda. Zegar Atrix. Pokażę Wam go tak od góry. No wygląda naprawdę niesamowicie. Piękny zegar, taki z wahadełkiem, które już gdzieś tam odpadło. Jakoś tak Wam pokażę, żeby to było... O tak, pięknie, naprawdę piękny zegar. Piękny zegar. I jeszcze tu wisi. Z czego on jest? On jest chyba z plastiku. Tak, to jest plastik. To jest po prostu plastik. I tutaj lustro. Siemka. Nie widać mnie w tym lustrze. Ale tutaj nie zauważylibyśmy takiego pięknego obrazu w tej pajęczynie tutaj. Obrazu, to jest chyba namalowane nawet, tak mi się coś wydaje. Obrazu takiego jelenia i z tyłu tam łanie. A on taki jeleń. Tutaj jest w lesie. Bardzo ładny rysunek. Bardzo ładny. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy Akademię Kierowcy Zawodowego i mamy takie rachunki, jakby ktoś rachunki miał po prostu, z jakiegoś drink baru, po prostu rachunki stare przechowywane. Czy ktoś musiał mieć bar, w którym miał rachunki, musiał zostawić na kilka lat te rachunki. Mnóstwo tu jest tych rachunków, jakieś z 2005 roku i 2004 takie rachunki, tam są rozliczenia podatkowe. No i tutaj ten bardzo ładny, gustowny stolik tak wygląda, bardzo ładnie. Dobrze, tam jest jakaś jeszcze piłka taka dla dziecka. Zobaczmy sobie jeszcze raz ten pokój, tak, żebyście mogli sobie zerknąć. I cały czas tutaj kapie coś z tego dachu, no niestety. A tutaj jest piękny żyrandol, taki lata 80. Bardzo ładnie to wygląda. Przejdźmy sobie do następnego pomieszczenia. Tutaj mamy różne rzeczy. Stare papierosy, jakieś części kuchenne, płyny. Zobaczmy sobie tutaj ten Ajax, z którego roku on jest, ten Ajax. No ciężko będzie zobaczyć, ale jeszcze tutaj, a tu jest. Tutaj coś jest, więc sobie zobaczmy. To jest 2009 rok, ten Ajax. Tam jeszcze gąbeczka nawet jest. Tak to wygląda. No i tutaj, w tej półeczce kuchennej, mamy piękne kufle takie z piwa dębowego. Zobaczcie, no rewelacja. I tu u góry również takie kieliszki. Bardzo fajne. Tu małe kieliszki i też kufle do piwa. Ale to wygląda. A w tle cały czas słychać, jak woda kapie. No i u góry tutaj mamy taką sokowirówkę, z tego co tutaj widzę, jakaś taka sokowirówka. Tu mamy ten przedpokój, tutaj wieszak taki. To była kuchnia taka, przedpokój. No i tutaj wejście na strych, z tego co widzę. Tu jakieś rzeczy takie tutaj są. Wszystko zapajęczone strasznie. Komplet talerzy, zobaczcie tutaj. Komplet talerzy, takich starych. No i tu mamy takie kubeczki. Helena na jednej pisze. Czy może mieszkała tu jakaś Helena. Jeszcze papier toaletowy. Bardzo ładnie to wygląda. Przymknijmy ten piękny, bo to jest naprawdę ładne. Ładny. O, zamkniemy to. No i tak się otwiera, no niestety. Tu jeszcze jest okap taki. Widocznie w tym miejscu był piecyk. Dobrze, przejdźmy dalej. Aczkolwiek jeszcze zerknę tutaj, bo tu mamy zestaw garnków, talerzy takich starych,
i patelnie. Patelnie są. Tu jakieś noże, ale ciężko to otworzę, więc zostawmy to i lodówkę mamy. Otwórzmy sobie lodówkę. Co tam w lodówce? W lodówce nie mamy nic. Otwarło się to niestety, więc sobie to zamkniemy. Dokładnie, za dużo hałasuje. Wejdźmy sobie do następnego pomieszczenia. Tu też wszystko zostaje zalewane od góry, jak widzicie, pajęczyny i woda kapie od góry, czyli od góry musi być dach bardzo zniszczony. Ale tu mamy szafę taką na wysoki połysk z lat 70. Tu widzimy telewizor, taką, może to jest taka amerykanka czy coś. Kolejny zegar, piękny taki. I tutaj mamy telewizor z taką anteną wewnętrzną, Sonus, taka antena TV, zobaczcie. I telewizor jeszcze w ogóle nie zniszczony, jak tak się przypatrzycie. Tu mamy pilota tego typu, zobaczcie. Telewizor Philips, zostawmy to na miejscu tak jak było, żeby nic tutaj nie naruszyć. Tutaj pieniądze razem z ołówkiem takim z Chin. Pieniążki, jakieś grosze. No, takie klepcioki, jak to u nas gadają. No i teraz tutaj widzimy taki rozkładany, piękny stół. Najprawdopodobniej to nie jest po jakichś tam szklankach ułożonych, tylko to jest woda, która kapie od góry. I tu od razu zobaczcie sobie ten piękny żyrandol z tą ćmą tam w środku siedzącą. Widocznie wleciała tu jeszcze za czasów, kiedy ktoś tutaj mieszkał. Tam kolejny telewizor teraz widzę, leży tutaj. Ja pokażę go od tamtej strony, żebyście mogli sobie zobaczyć ten telewizor od tej strony, żeby nas nie było widać. A to jest telewizor Curtis. Curtis, taki telewizor malutki. I tu na dole jeszcze, wyobraźcie sobie, mamy zestaw satelitarny Opticum Comax. Taki Opticum Comax. Bardzo fajnie to wygląda. Kto się tym interesuje, to wie, że to jest bardzo stare. A cały ten telewizor jest na takim bardzo ładnym stoliku telewizyjnym po prostu. Tak to wygląda. Zobacz to. Jakie drzwi. Zobacz to. Jak w pałacu. Zobacz to. Wow! Jak w pałacowe. I wchodzimy na salony. I tutaj, proszę Państwa, oprócz tych, że mamy piękne łóżka, takie malutkie, takie trochę dziecięce, tak, być może był to pokój dziecięcy, mamy piękną czarno-białą meblościankę z żelazkami, z guzikami. Tu mamy różne rzeczy. Mamy żelazka tego typu. To już takie bardziej nowoczesne te żelazka są. Tu mamy Matkę Boską, taki kluczyk. Widocznie ten kluczyk służy do otwierania barku na przykład. W barku mamy kolejne żelazko. Guziki. I tutaj alarmy, które są wszędzie tutaj w tym domu zainstalowane. Mam nadzieję, że tutaj no w sumie nie wiem, jaką nadzieję, co chciałem powiedzieć. Mamy żarówkę taką. Znowu piękne kryształy. Jak się przyjrzycie, te kryształy naprawdę są bardzo ładne. Tu mamy taką kryształową paterę. Piękną kryształową paterę. No naprawdę coś pięknego. I tutaj w tej witrynie, bo to jest taka witryna szklana, nie chcę tego dotykać, bo być może coś się rozwali czy coś, no nie chciałbym tego. Mamy piękne kufelki, takie małe, bardzo małe kufelki, ale one są naprawdę przepiękne. Zobaczcie sobie, jak one wyglądają. Bardzo ładne kufle. Jeszcze z tej strony postaram się je pokazać, bo naprawdę są bardzo ładne. I te prześliczne chusteczki, takie chusteczki, które one są chyba robione na drutach. Naprawdę, to jest koronkowa robota. Koronka taka, bardzo ładne to jest, naprawdę. I tu wszędzie one są, na dole tu też mamy tą koronkę. Piękną koronkę. No i to znów zestaw takich kloszy. Kloszy być może z jakiejś tam lampy. Co by tutaj jeszcze Wam pokazać?
O, tutaj, tu już mamy jakieś tam zniszczone rzeczy. No i oczywiście, to są pewnie klosze z tego tutaj, tylko ściągnięte, tak dosyć nisko to wisiało. Taki zamysł chyba tego był. Jak to bywa w tych domach, na samym środku mamy do czynienia z prądem. Kiedyś tak prąd właśnie robili. Najczęściej było to związane z tym, że chwalili się tym, że posiadają prąd, a i mniej kabla musieli zużyć, dając pod tym po prostu kable. Kable są zawsze drogie i zawsze mniej kabla po prostu potrzebowali niż teraz, jak my ciągniemy gdzieś tam na dół, żeby mieć gniazdka gdzieś przy progu. Zobaczcie, tutaj jest piękne krzesło. Bardzo ładne krzesło. Ten pokój akurat, w którym jesteśmy, jest dosyć taki... on jest dosyć taki suchy. Najsuchszy tak naprawdę. I tutaj aż tak nie przecieka jak w tych innych pokojach. Ale piękna zasłona. Piękna zasłona. Bardzo fajne są te łóżka. One tak naprawdę są... To był pokój dziecięcy. Ale to, co tutaj zobaczycie, to już widzieliście gdzieś kątem oka. Tutaj na tym pięknym krześle z tą taką ładną też sztrykowaną taką pokrowcem na te krzesło mamy kije do bilarda. Zobaczcie, kije do bilarda. Stare, wysłużone kije do bilarda. Połamane, więc gdzieś tutaj musiał być, albo po prostu mieli swoje kije do bilarda, gdzie grali w bilarda. One są zużyte, one są mocno zniszczone, ale myślę, że te kije do bilarda, one są wzięte z tego baru. Z tego baru, w którym pracował, który posiadał być może właściciel tego również domu. Tam były rachunki po prostu z tego baru. I być może w tym barze był stół po prostu do bilarda i tam ten bar gdzieś może jest jakiś adres tego baru, potem sobie to zerkniemy i te kije zostały tu przyniesione. One są takie wysłużone w barze po prostu było grane po prostu. Tutaj co mamy? Tu nic nie mamy. Tu mamy jakieś... nie, tutaj nie ma nic, więc nie będę tego ruszać. W szafie mamy co? W szafie mamy tylko wieszaki bez ubrań, czyli kompletnie wyprowadzili się z tego miejsca, ale te drzwi, właśnie to co Ola pokazała, te wejście do tego pokoju, na ten salon, to jest taki prestiż i jeszcze w tych szybkach są piękne takie jasno-brązowe zasłony, które zasłaniały to, co dzieje się tutaj w tym pokoju. No, wygląda na to, że dziecięcym, dwoje dzieci tutaj mieli ci państwo. Tutaj piłka taka mała, te dzieci były, no może byli 12 lat, może mieli jakimiś tam nastolatkami, zaczynali być, a tu są fragmenty złamane, tamten jeden złamany i to jest właśnie ten fragment wysłużonego kija do bilarda. Dobrze, przejdziemy teraz sobie tutaj, a zobaczcie jak ta ściana, jak to wszystko pięknie wygląda. Przejdziemy sobie tutaj, tu są gazety, więc ja spojrzę na gazety, który tu mamy rok w tych gazetach, bo to jest istotne. Zobaczmy. Oczywiście no nie jest to tak, że te gazety, one potem są, to jest 2011 rok, akurat ta gazeta jest z 2011 roku, z września 22. Takie różne rzeczy tutaj były, więc gazety są z 2011 roku. I to jest akurat w tym momencie data, która jest najświeższa w tym momencie. Tu mamy jakieś podłączenie czegoś. Może jakieś oświetlenie było, czy coś takiego. W każdym razie tutaj sufit też przemaka. O, a tutaj jest taka zabawka. Więc kolejny raz potwierdza się, że były tutaj dzieci. I państwo prowadzili bar, na który muszą przechowywać jeszcze rachunki. Tu była piłeczka i tą piłeczkę się tak naciskało i się wyrzucało to. I ona leciała, ta piłeczka, do góry i na dół, do góry i na dół. Naciskając w ten sposób. Bardzo fajna zabawa to była, zabawka. Miałem takie coś,
Ale już nie pamiętam, czy przypadkiem moja siostra nie posiadała tego, a nie ja. Bo też jest to możliwe, że tak było. Dobrze, ja spróbuję teraz pójść na strych. Tu jeszcze zobaczcie, tu jest taka antena przenośna. Przenośna antena i na tym właśnie było radio głównie chyba słuchane na tej wieżyczce. No i czajniczek, kawa z żabki, może ktoś tutaj sobie kupił i tutaj jest mnóstwo tych kontaktów. Spróbuję wejść do góry, zobaczymy co tam na strychu. No troszkę one są takie sfatygowane. Tu jest mnóstwo takich, no jest to takie nieciekawe. Ciekawe co to jest. Co tutaj u góry na tym strychu. Dosyć niebezpiecznie tu jest na tym strychu. Ale wejdę, spróbuję wejść. Wow, tu dach już mocno się zawala, jak widzicie. Strych jest dosyć pokaźny. Sporo tego tutaj jest. Ale spróbujemy sobie wejść na ten strych. Tu przecieka, a pod spodem właśnie jest ten pokój, gdzie skrapla się to wszystko i wlatuje. Ale zobaczcie, jak tu wygląda na tym ogromnym, już niszczejącym domu ten strych. To jest betonowe, dlatego pozwalam sobie tutaj iść. Tam jest taka kanka na mleko. Tu jest takie krzesło. Podobne krzesło było na dole. Tu mamy jeszcze jakieś worki. Aha. Nie będę tam podchodził, żeby nie narażać się, żeby nas nie zobaczyli. Tutaj mamy miskę taką. I tam jakieś stare anteny jeszcze są. Przejdę tamtędy, żeby wam pokazać te stare anteny. Ale to nie jest nic takiego ciekawego. A tu mamy takie gumy i takie palto. Takie palto gumowe. Palto. Dziwna nazwa, palto. Dobra, słuchajcie, tam jeszcze jakieś jest butelki, jakieś stare są. A ja tam nie będę podchodził, bo tu jest dosyć ryzykownie. Nie chciałbym tam po prostu wpaść. To jednak jest zbyt miękkie. Jakaś duża torba, stare butelki, słoiki. To jest w ogóle taki pojemnik żeby dać tam butlę taką do wina. A tutaj zobaczcie, tu mamy znowu uszyte takie sztrykowane buciki, papuczki właściwie, takie trochę umaszyły. I tutaj można, tutaj były, one też sztrykowane były, więc zauważcie, że tutaj pani najprawdopodobniej miała taki talent, że ona sobie wszystko to szyła, więc być może tu jest drugi. Zobaczcie, jakie fajne. Przeniosę to na dół, mimo że nie chcę, żeby to się tu zniszczyło, bo one są rewelacyjne. Naprawdę przepiękne są te papuczki. Pewnie jakaś babcia albo mama robiła te papuczki. Zejdę na dół, bo one są najpiękniejszą rzeczą, jaką znalazłem na strychu. I Ola już nie będzie musiała wchodzić na ten strych, który jest dosyć niebezpieczny. Oj. Więc ja Oli pokażę tylko to. I tak specjalnie mówisz, żebym ja to słyszała. Tak, ale jednocześnie przyniosłem Ci coś takiego. To trzeba uwiecznić. Zobacz, jakie to jest piękne. Moja babcia nam takie robiła. Wiesz, jak myśmy z kuzynką nienawidziły w nich chodzić i śmiałyśmy się z siebie, jak któreś się trafiło te z pomponami. Tak? Tak. Jeszcze pompony robiła? Tak. No ale widzisz, ta pani robiła wszystko sama tutaj najprawdopodobniej. Ona sama to po Kiedyś prostu tak wszystko było, robiła. kiedyś każda babcia umiała robić na drutach. No i to jest właśnie super. To jest właśnie super. Bardzo fajny dom. To na pewno. Bardzo fajny dom, ale widać, że już są jego rzeczy policzone. Tu drzwi się cały czas otwierają. No, wiecie, ja jestem przez cały czas. I troszkę to straszy, ale my za chwilę będziemy wychodzić z tego domu tak naprawdę. Bo jesteśmy już tutaj około pół godziny. Jeszcze porobimy jakieś przebitki. No i będziemy się stąd usuwać. Będziemy wychodzić. Te drzwi cały czas się przymykają, bo jest po prostu przeciąg. Po prostu. A u góry tu mamy
Stary dzwonek. Jak on mógł dzwonić? O, on dzwonił właśnie tak. Tak dzwonił? Tak myślę, tak sobie to wyobrażam. Aczkolwiek on tam u góry ma takie guziczki. Całkiem możliwe, że były różne melodyjki. Nie tylko takie podstawowe, ale i może jakieś na przykład dla Elizy. Tak mi się to wszystko wydaje. Mówisz, że nie mogę wejść. Możesz wejść, ale nie ma sensu, jakby po co, wiesz? Nie ma nic ciekawego? Nie. Ja wejdę tylko na schody. Dobra. A to jest piękna boazeria. Ja pamiętam, że moja babcia też miała taką boazerię. I podobało mi się to. Ona miała tak do połowy, dotąd tą boazerię w przedpokoju się to ciągnęło, a tutaj jest zrobione te pomieszczenie przedpokojowo, powiedzmy kuchenne. Jakby, no, tylko ono jest tutaj, nie? Cały czas nasłuchuję, bo wydaje mi się, że ktoś tam po prostu idzie. Ja jeszcze się przyjrzę temu. Zobaczcie. Szkoda, że nie mam wody. To bym nalał i byście zobaczyli, jak ta pani się rozbiera. No. Fajne. Te szklanki to naprawdę, to jest relikt tamtych czasów w PRL-u. Cały zestaw był z różnymi paniami. Były blondynki, brunetki, rude. Naprawdę. Teraz jeszcze jakby je robili, to pewnie byłyby i jakieś różowe, fioletowe. No bo teraz to dużo tych kolorów dziewczyny się farbują. Tu oczywiście kaseciak. Zobaczmy, czy się otworzy kasetowiec. One są fest zepsute, ale nie, idą powolutku, idą. Oczywiście to zamkniemy. Wow, w środku jest jeszcze kaseta. Słuchajcie, patrzcie, jak to się otwiera. I w środku jest kaseta. Tak, cały czas się otwierają te drzwi, zamykają. I tutaj mamy kasetę. I ta kaseta, ona miała wyrwane też, nie można było nagrać. Ale ktoś chciał nagrać i wtedy wkładał papierki tutaj do tych dziurek. Jak włożył papierki do tych dziurek, to wtedy można było grać. A co tu jest na kasecie? Na kasecie jest nagrana Shakira, czyli przegrywał sobie, można było przegrać sobie na tym sprzęcie i on sobie tutaj nagrał Shakirę. Bardzo fajne wspomnienia z tamtych lat. Oczywiście zamykamy to przez szacunek dla tego domu i powolutku będziemy wychodzić, bo te drzwi już mówią: wyjdźcie stąd, trzeba stąd po prostu wyjść. Dobrze, kochani, to zobaczcie, tam jeszcze jest grzałka. Taka grzałeczka. Zobaczcie sobie tutaj. O, grzałeczka. Taki, nie, to nie jest prodisz, to jest bardziej taki samowar. Ogromny samowar. Druga grzałeczka. No i tak to wygląda. A tutaj jeszcze mamy, nie zauważyłem, takie przeciwdeszczowe, też znowu to powiem, palto. I słuchajcie, nie zauważyłem tego, ale tu mamy taką starą torbę taką, ale to wygląda. Naprawdę, taka torba. Wychodzimy z tego domu, zamykamy, ale zrobimy tak, żeby te drzwi tam nie latały, i zamkniemy to w ten sposób. Tak zrobimy. Takie miejsca trzeba chronić, więc Zobacz, zrobimy to w ten sposób. Wietrzne. Wow! No to powiem Ci, duchów tu nie ma, bo to jest po to, żeby odganiać duchy. Tylko, że nie Złe dzwoniło, duchy. nie dzwoniło, jak żeśmy weszli. No nie dzwoniło, bo to powinno być jakoś w drzwiach. Mimo że jest przeciąg, to po prostu tutaj to chyba, że ktoś to przewiesił, no nie wiem, ale wygląda to naprawdę niesamowicie. Ładnie to wygląda. No. Pięknie, naprawdę. I te brzmienie tego. To są takie dzwony, można, tubular bells taki, można powiedzieć. No. A tutaj, zobacz, była taka świetlóweczka i ona oświetlała, przypuszczam, tą werandę. Tutaj, za tobą, u góry. To musiało wyglądać, to nie? I się tutaj... przebitki. Wiem, to rób sobie. I tu się zapalało
i świeciła ta malutka taka jarzeniówka. Tak, to tak tylko, bo to jest taki wiatrołap, widzisz, dostawiony, widocznie było zimno. Tak, dobudowali po prostu takie I on coś. jest nawet, widzisz, surowy. Aha, Nawet ale nie i otynkowany. nowe drzwi były dane. Nowe No. drzwi. Dobra, będziemy wychodzić. Wyjdźmy sobie tutaj na dół. Tu jest jeszcze piwnica, więc wejdziemy sobie jeszcze tutaj do tej piwnicy, żeby wam... Nie wiem, zobaczymy. Stół, ja myślę, że był tam, wiesz... O, wejdźmy sobie tutaj do tej piwnicy. Zobaczmy, co tutaj mamy. Jakieś puszki, jakieś oleje, jak to w piwnicy zazwyczaj bywa, parasole. Ta piwnica jest dosyć spora. Ten dom jest cały podpiwniczony z tego, co widzę. Tu mamy taką... O, tutaj mamy wiosła, czyli oni mieli ponton i wiosłowali. Zobaczcie, mieli ponton i wiosłowali. Tu mamy różne jakieś przyrządy po prostu. Może najpierw pójdę tam. Zobaczymy, tu są jakieś sprzęty, grabie. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Tutaj mamy mikrofalówkę. Zobaczcie. A cyk, puśćmy to. Mikrofalówkę. Leci mikrofalówka. Tutaj taki bardzo ładny, gustowny jakiś taki gliniany pojemnik. Tu mamy mnóstwo rzeczy, ale znowu zabawki są. Dużo zabawek jest. Taki kobel, zobaczcie jaki fajny. Tutaj ciężarówka. Zobacz jaka ładna ciężarówka. Tu jest bardzo ładna ciężarówka, taka z Wadera. Jakieś pióra. Tutaj mamy... O, niska ta piwnica jest dosyć, naprawdę niska. I tutaj taki rowerek dziecięcy, czyli te dzieci no, musiały z tego wyrosnąć. Może miały jakieś tam 12 lat czy coś. I tam głęboko mamy takie pióra gęsie. Tam dalej nie będę się... O wow! A tu mamy ogromny lustro takie z Tyskiego. Ogromne lustro. Reklama piwa. Wow, ale super. Naprawdę robi to robotę. I ja jeszcze widzę coś jeszcze lepszego, oprócz tej tacki. Tutaj, słuchajcie, ja wiem, że nie wolno przestawiać na urbexie, ale ja muszę to pokazać, bo tu jest coś rewelacyjnego. Tu mamy coś takiego, słuchajcie, patrzcie na to. Reklama Tyskiego, lustro takie wielkie. O, Tyskie i reklama taka podświetlana, przypuszczam. Podświetlana reklama. I tu w tym lustrze mamy pralkę taką, starą pralkę wirnikową. Gdyby nie te lustro, nie zobaczyłbym jej. Damy to oczywiście na miejsce. Po prostu państwo prowadzili bar, dlatego mieli ten stół bilardowy. Tak to wszystko wyglądało. A tu mamy ten taki sierp. Ola poszła w tamtym kierunku. Ten warsztat naprawdę ma mnóstwo potencjału. A widziałeś wiosła? Widziałem wiosła, tak. Tu wanna. Tutaj jest takiego wielkiego dmuchanego. Aha, bo to jest ten ponton. To będzie ten tak. ponton, ta sama kolorystyka. Kolorystyka, tak. Czyli mamy ponton. Mamy ponton, co prawda spuszczony, no ale no i to i tak jest niesamowite No nie znalezisko. wyobrażam sobie, żeby w domu był cały ponton. No tak. Nadmuchany. Tu jakieś drewno, mnóstwo przetworów też, jakaś siatka. No ładnie to wygląda, powiem wam. Naprawdę niesamowite rzeczy tu żeśmy odkryli. Oj, tu jest siatka, może łowili coś czy coś, no nie wiem, w każdym razie ponton jest. Co? Oj, przypomniało mi się właśnie tutaj, że musimy kupić tę łopatę ze śniegu. Tak, Bo już nie ma czasu. tak, dokładnie, trzeba kupić nową, bo nam się zniszczyła. Dobrze, słuchajcie, będziemy... O, a tu są takie też kule, dla dzieci już bardziej. Takie też do... Taki basen z kulami. Tak, być może takie coś było, chociaż może są za duże, no nie wiem, ciężko powiedzieć. Tu jeszcze wam pokażę
co tutaj jest, ale to raczej takie rzeczy związane bardziej już z grillem, jakimś czymś takim. Tu jeszcze zerknę, ale tak naprawdę to tutaj już nic takiego nie ma, co by Was zaskoczyło. Parasole jakieś stare, być może też z tego baru, no ciężko powiedzieć. Kochani, dzisiaj byliśmy w takim domku, w którym mieszkali właściciele baru. W takiej... Ja nie widziałam nic oprócz tego, ty z czegoś to wywnioskowałeś, do czegoś nie doszłam. Wiesz co, bo tam były rachunki na bar, które i pity na bar. Aha, ja tego Wszystko nie było to, tak, wszystko to było jakby składowane. Ale zimno. Rachunki w ogóle były z kasy jakiejś fiskalnej czy czegoś takiego. Były one po prostu składowane, zalepione i to były lata 2004, 2005. Aha, ja tego nie... 2009 bodajże widziałem, ale to już tak do końca nie pamiętam. I pisało bar, że ktoś prowadził bar, dlatego jak to się mówi? Te lustra. Te lustra w piwnicy, co żeśmy znaleźli. Ale to chyba nie, że bar. Nie, ja myślę, że mieli taką rozrywkę, bo mieli pieniądze po prostu z baru. Co się z nimi wydarzyło, co tak naprawdę zadecydowało, że już tego baru nie prowadzą, a może go prowadzą, ale gdzie indziej, nie wiemy. Na pewno sufit przecieka, okien nie ma na strychu. A mówiłeś, żebym Tak. nie wchodziła na strych, a dobrze, że poszłam. No, a co tam znalazłeś ciekawego? Nic, ale ładnie tak światło wpadało strychy. A no to tak, Strychy ja mają też coś widziałem, do siebie, wiesz. widziałem, że światło faktycznie wpada. Jak to dobrze, że tym razem cię nie posłuchałam. No ale widziałeś, gdzie on tam przecieka, ten dach, nie? Tak. Dobra, słuchajcie, jeszcze raz bardzo dziękujemy Arturowi Urbex Chorzów za podanie nam tej miejscówki. W ogóle całą ekipę Urbex Chorzów pozdrawiamy.
Fajna miejscówka naprawdę. Zresztą wiecie, co lubimy. Lubimy takie miejsca. Myślisz, że jesteśmy jeszcze na Śląsku? Myślę, że To już nie jesteśmy już na Śląsku. Nie, to nie jest Śląsk. Dużo tu jest rzeczy opuszczonych, ale my już się zwijamy, ponieważ już się robi ciemno, bo za parę minut, paręnaście będzie ciemno, więc żegnamy Was. Do zobaczenia. Bye. Trzymajcie się. Hej. Cześć.